Codziennie, odkąd pamiętam, mam ten sam sen. Jest wieczór. Siedzę na tylnym siedzeniu jadącego samochodu. Obok mnie siedzi inne dziecko. Czy był to chłopiec, czy dziewczynka? Ile ma lat? Jak się nazywa? Będzie dobrze. Jest mi zimno i jestem głodny. Świat rozmywa się w smugach świateł. Jestem w szpitalu? Dlaczego mnie tu przywieźli? Spokojnie. Nie martw się. Chodź, kochanie, tym razem będzie dobrze. Uspokój się, siedź. Uspokój ją. Już. Bo ja to zrobię. Każdego ranka, gdy sen minął, patrzyłem na własne odbicie w lustrze, szukając odpowiedzi na pytania, które dręczyły mnie całe życie. Skąd przybyłem? Do kogo byłem podobny? Skąd mam te oczy? I przede wszystkim, gdzie byli moi rodzice? Majestatyczna tafla uparcie milczała. Moją tożsamość tworzyły jedynie siniaki i blizny. Napisano na mnie brutalną historię, której nie pamiętam i nie rozumiem. Kiedyś zrozumiem te obrazy, które tkwią gdzieś pomiędzy wspomnieniem a snem. Kiedyś zrozumiem. Ubieraj się i złaź tu. Już idę. Nie podnoś głosu, smarkaczu. Szansa na życie. Wyklucz niemożliwe, a to, co zostanie, musi być prawdą. Krzywdzenie niewinnych to grzech. Pozostało czekać na to, co przyniesie przyszłość. Płyniemy więc dalej, pod prąd, nieustannie znoszeni w przeszłość. Śnimy na jawie i kroczymy we śnie. Walczył, bo bezpieczniej czuł się walcząc, niż uciekając. Wszyscy poczuliśmy się osamotnieni. Musieliśmy przejść przez to sami.
Byłem w tylu rodzinach zastępczych, że straciłem rachubę. Za przygarnięcie mnie dostawali pieniądze. Jednak ja sam niewiele dla nich znaczyłem. Robinsonowie mieli być inni. Złaź tu, ale już. Chcesz mi powiedzieć, że jakiś szkolny pedagog w trakcie wakacji chce widzieć twój biały pysk w swoim gabinecie? Pedagog? Nie cwaniakuj. Po co on chce cię widzieć? Nie wiem, o czym pan mówi. Dzwonił pan Sykes. Prymus ma kłopoty? Nie wiem, czego chce. Nic nie zrobiłem. Dokładkę, Willie? Nasz mały mól książkowy chyba za dużo papla. Jest tak, Steve? Nie, proszę pani. Znasz zasadę numer 5, prawda? Nikt nie weźmie mojego słowa nad pani. Dlaczego? Niech powie, mamo. Zasada numer 4. Jestem głupi, brzydki i nienormalny i każdy to wie. Błagam, niech powie numer 8. Zasada numer 8. Zasada numer 8. Nikt nigdy mnie nie zechce, zwłaszcza moi rodzice. Dzięki, to moja ulubiona. Co tak sterczysz? Zejdź mi z oczu. Spóźnię się przez ciebie, wsiadaj. Domyślasz się, dlaczego chcecie widzieć? Nie. Słuchaj, nie mogę się spóźnić. Prawdziwy mężczyzna nie spóźnia się do pracy. Tak, proszę pana. Co tu piszą? Kup 8 sztuk jasno-czerwonej farby numer 4. To wiem, nie jestem głupi. Mam tylko problem z tymi trudnymi słowami. A tu? Nie zapomnij o praniu, bo wylecisz. Jeśli pan chce, mogę pana nauczyć. Niby czego? Czytać. To tylko te trudne słowa.
Mogę panu z nimi pomóc. Możesz? Słuchaj, idź tam sam. Powiedz, że musiałem jechać do pracy. Dobrze. A potem od razu do domu. Jak coś przeskrobiesz, oberwiesz. Steven, podejdź tu proszę. Hej, mały. Panie Sykes, mów mi John. Czy mam kłopoty? Nie, wręcz przeciwnie. Twoje wyniki z testu kwalifikacyjnego są doskonałe. Myślałeś już o tym, co chcesz robić dalej? Nie. Może się to wydawać trudne do osiągnięcia, ale z twoimi wynikami nie musi tak być. Ale college jest drogi, prawda? Dlatego chciałbym, abyś rozważył dołączenie do naszego programu wsparcia rozwoju. Pomagamy uczniom z ubogich rodzin w kontynuowaniu nauki. Korepetycje, doradztwo akademickie i pomoc finansowa. Stypendium. Mam tu ulotki uniwersytetów Massachusetts, UMass i Boston College. Zainteresowany? Bardzo. Przygotowałem formularz aplikacyjny. Twoi opiekunowie muszą tylko wypełnić i podpisać. Nie zrobią tego. Dlaczego? Każdy rodzic chciałby swoje dziecko w moim programie. Pani Dotin? Znacie się? Tak. To znaczy, każdy zna panią Dotin. Zawstydzasz mnie. Spotkaliśmy się już. Czyż to nie zwycięzca miejskiego konkursu literowania sprzed kilku lat? Słowo finałowe melodia? Magnolia. Rzeczywiście. Pamiętała pani? Pewnie. Mały chłopiec i takie trudne słowo. Sama musiałam sprawdzać niektóre słowa, a ty bezbłędnie literowałeś na scenie. Pomyślałam, ten chłopiec będzie kimś. Dlaczego nie chcesz skorzystać z naszego programu? Chcę, tylko państwo Robinson mi nie pozwolą. Betty Robinson? Tak. Ja z nią pomówię. Syn marnotrawny wraca i oznajmia matce, że wyjeżdża ze stanu za pracą. A jeśli będzie go potrzebować, co z nią będzie? Pierworodny syn ją zostawia. Nienawidzi swoich rodziców tak bardzo, że opuszcza stan. To nie tak. Tak będzie dla mnie lepiej. Jedź. Mam to gdzieś.
Dzięki Bogu jest Reggie i Lisa. Zaadoptujemy ją, wiesz? Wiem. Widzisz? Inne dzieci nie zostawiają swojej mamy. Chciałem się tylko pożegnać. Zostawiłem kilka rzeczy w piwnicy. Mogę je zabrać? Zabieraj je i wynoś się. A ty co się tak szczerzysz? Co chciał ten pedagog? Nic, proszę pani. Jasne. To po co wezwał cię w czasie wakacji? Dobrze poszedł mi test końcowy. Testy cię nie nakarmią i nie dadzą dachu nad głową. Nie, proszę pani. Co tam masz? Formularz aplikacyjny. Dzięki niemu mogę pójść do koledżu. Ty nie idziesz do żadnego koledżu. Za kogo ty się masz? Za dzieciaka bogaczy, którzy wyślą synalka na Harvard? Twoi rodzice mają gdzieś nawet to, czy żyjesz, czy już zdechłeś. Jak chcesz opłacić ten swój koledż? Powiedzieli, że mogę dostać stypendium. Stypendium? Czujesz się wyjątkowy, co? O to chodzi w tym formularzu? Daj mi to. Nie wiedziałam, że chcą dać ci stypendium. Wystarczy, że pani podpisze. Gdzie? Tutaj? Gdzie mój długopis? Masz swoje stypendium. Dlaczego to pani zrobiła? To tylko podpis. Nie pyskuj mi. Nie nadajesz się na żaden koledż ani na cholerne stypendium. Jesteś zerem, zupełnie jak twój ojciec. Dobrze słyszysz. Po tym, jak go zabili, włamali się do kostnicy i spalili jego ciało. Był tak znienawidzony, że musieli położyć głaz na jego grobie, żeby nikt nie wykopał jego ciała. Był bandziorem, a niedaleko pada jabłko od jabłoni. Nieprawda. Całkiem niedaleko. Nie pożegnasz się z matką? Do widzenia. I wiesz co? Mylisz się. Słucham? Jak widać, jabłka czasem padają daleko od jabłoni. Ty wciąż tutaj? Jak to? Kiedy mnie tak gnoiła, uciekałem. Willie cię nie bił? Czasami bił, ale po kilku dniach mu przechodziło.
Tylko ja nie mam dokąd pójść. Słuchaj, to, co mówiła o Kenim, twoim ojcu... Kenim? Tylko Kenny Pemberton zginął w ten sposób. Był jednym z najlepszych bokserów w mieście, ale wplątał się w niezłe bagno i zginął w jakiejś bójce. Ale nie sądzę, żeby to był twój ojciec. Ale ona powiedziała, znasz ją, chciała ci dopiec. Ale pewien nie jesteś. Kenny ma dużą rodzinę. Gdybyś był jego synem, raczej by się odezwali. Zapytasz ją o to? Mogę, choć pewnie nic nie powie. Steve, wyjeżdżam z miasta. Mam pracę w New Jersey. Wyjeżdżasz? Muszę. Ty też kiedyś wyjedziesz. Daj to Willowi. Nie umie czytać. Podsuń mu to, gdy jej nie będzie. Powiedz mu, że dostanie więcej hajsu od rządu. Podpiszę i 10 takich. Uważaj na siebie, okej? A jak skończysz college, liczę na zaproszenie. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Straciłem jedynego członka rodziny Robinsonów, który był dla mnie miły. Zawsze traktowali Ediego jak wyrzutka, niewiele lepiej od przybranych dzieci. Nie mogłem tego zrozumieć. Steve, kochanie, wejdź do domu. Wiem, pani Dotin, staram się go przekonać do tego programu, ale jest nieugięty. Chcę dla moich chłopców jak najlepiej, ale nie mogę ich do niczego zmusić. Jasne. Może pani spróbuje. Lepiej jej odmów, bo tak oberwiesz, że odechce ci się do kształcania. Halo? Nie. Pan Sykes mówił, że to wielka szansa, ale to chyba nie dla mnie. Jeśli nie chce, nie mogę go zmuszać. Jestem świadoma. Nie, nie musi pani przychodzić. Tak, jestem jego opiekunem, ale to nie będzie konieczne. Oczywiście, rozumiem. Dopilnuję tego. Tylko będziemy potrzebować nowego formularza. Tak się wzbraniał, że stary podarł. Dobrze. To ja dziękuję. Do widzenia. Zejdź mi z oczu. Idź do piwnicy i nie wracaj do rana. Rano idź po ten papier i przynieś go do 11, bo oberwiesz. Piwnica była zimna, zatęchła i wilgotna. Często trafiałem tam za karę. Robinsonowie przechowywali tam różne niepotrzebne rzeczy. Te zapomniane przedmioty były dobre, ale Robinsonowie trzymali je, licząc, że ktoś naiwny weźmie je od nich, płacąc odpowiednią sumkę.
Dla Robinsonów piwnica była moim karcerem, ale ja ją uwielbiałem. Była schronieniem przed ich okropnymi zasadami. Mogłem tam jeść moje skradzione jedzenie i zanurzać się w cudownym świecie wyobraźni. To właśnie w piwnicy pokochałem książki. Ich zapach i myśli, które odrywały mnie od rzeczywistości. Kiedy godziłem się w myślach, że na zawsze zostanę więźniem Robinsonów, a ich świat będzie jedynym, jaki kiedykolwiek poznam, postacie z moich książek rzucały mi inne światło, pokazując przyszłość poza męką w domu Robinsonów. To był niesamowity dar, który zawdzięczam pani Lewin. Co tam czytasz? Encyklopedię Brown i Detektywa Północ. O chłopcu detektywie, tak. Lubisz zagadki? Lubię je rozwiązywać. Gdy widziałam cię tu tydzień temu, czytałeś tę samą książkę, prawda? Lubię do niej wracać i czytać ponownie. Więc czytałeś ją już kilka razy, co? 6. Rozumiem. Co jest? A, dzień dobry. To bardzo miło z pani strony, przekażę mu. Wolałabym wręczyć mu je osobiście. Oczywiście. Stevie, chodź tu, kochanie. Pamiętasz mnie? Pomyślałam, że mogą ci się spodobać. Dla chłopca, który lubi czytać. Co się mówi? Mogę je wziąć? Oczywiście. Nie ma to jak dobra lektura. Podziękuj pani. Dziękuję. Nie ma za co. Pierwszą książką, jaką przeczytałem, było Wodnikowe wzgórze. Czytałem ją na okrągło. Zaprzyjaźniłem się z królikami ze wzgórza. Hazel i jego towarzysze nigdy nie mieli wątpliwości, czy znajdą dom. Kwestią było tylko to, kiedy. Potrzebujemy słońca, bo jest ono przydatne. Blasku księżyca nie potrzebujemy. Niczemu nie służy. Dokonuje zmian. Oświetla trawiasty brzeg, oddzielając jedno długie źdźbło od drugiego, zmieniając oszronioną stertę liści w niezliczone migoczące drobiny, połyskujące wśród mokrych gałązek, przyjmując kształty otoczenia. Jego długie białe promienie przebijają się między pniami drzew. Tracą ostrość, gdy oddalają się w pudrową, mglistą dal pogrążonej w nocy buczyny. W świetle księżyca 2 akry grubej, wygiętej trawy, falującej na wysokości kostek, szorstkiej jak końska grzywa, wyglądają jak wzburzone fale zatoki. Zarośla są tak gęste i splątane, że nawet wiatr nie może ich ruszyć, ale to światło księżyca jest sprawcą ich spokoju.
Blask księżyca nie jest czymś uchwytnym. Jest jak śnieg lub rosa w letni poranek. Nie ujawnia się, ale zmienia to, co pokrywa. W świetle dnia traci intensywność. Uświadamia nam, że jest to coś danego nam na chwilę. Ulotna cudowność, która wkrótce zniknie. Zapoznaj się z drugą częścią podręcznika, a zajmiemy się tym jeszcze w tym tygodniu. Masz pytania? Wszystko rozumiem. Pomożecie mi z egzaminami wstępnymi, esejami i innymi rzeczami? Dokładnie tak. Panie Sykes, John, gdybym chciał odnaleźć kogoś, znając tylko imię i nazwisko, od czego mógłbym zacząć? Może od encyklopedii. A jeśli byłby to ktoś mniej znany, ktoś z miasta? Gdzie go szukać? Z miasta? Możesz sam do niego pójść. A jeśli on nie żyje? Zawsze pozostają nekrologi. Znajdziesz je w bibliotece lub na mikrofilmach, ale potrzebujesz daty zgonu. Trzeba poprosić o akt zgonu w urzędzie miasta. Dzięki, John. Nie ma sprawy, Steve. Jesteśmy tu nie tylko dla waszej edukacji. Myślałem, że po to jest ten program. Gdybyś chciał kiedyś z kimś pogadać, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Jasne. Lubisz czytać, prawda? Tak, John. Jedna z moich ulubionych. Billy Bodd. Przeczytaj sobie. Omówmy razem zadania do testu z czytania i części matematycznej, dobrze? Pewnie. I nie zapomnij o formularzu. Muszę go jutro mieć. To do jutra. To tylko kolacja. Spójrz na tę twarz. Daj się namówić. Kolacja i tańce. Jesteś nachalny. W czym mogę pomóc? Potrzebuję aktu zgonu mężczyzny z New Bedford. Kenny Pemberton. Nie wiem, kiedy zmarł. Po co małemu chłopcu czyjś akt zgonu? Mamy w szkole projekt o historii miasta. Chcę napisać o lokalnych bokserach. Do której szkoły chodzisz? Do której klasy? Liceum New Bedford, 2. rok. Jak zadzwonię do twojego nauczyciela, potwierdzi to?
Może pani zadzwonić do pana Sykesa, mojego nauczyciela, choć może go nie być, bo są wakacje. Poczekaj tu chwilę, zaraz wrócę. Jak ci na imię? Steve. Słyszałeś o Kenim, co? Mówią o nim paskudne rzeczy, ale to głównie kłamstwa. Kenny popełnił kilka błędów, ale to dobry gość. Łapiesz, mały? To dobry gość. Daj mu spokój, Charlie. Chcę tylko skończyć projekt. Po co rozpowiadasz te plotki? Chciałem tylko coś wyjaśnić. Rozumiesz mnie, Steve? Tak. Zignoruj go. Ale wiedz, że wielu ludzi lubiło Keniego. Dziękuję. Dziś o 7:00 będę czekał. O nie. 2 sierpnia. Mam to. Nic tu nie ma. Zmarł 2 sierpnia. Dlaczego? Bo napisali o tym dopiero następnego dnia. Bokser Kenny Pemberton zabity w Fall River. Awantura w barze. Napastnik chwycił za broń. Strzelił do Pembertona 3 lub 4 razy. Mężczyzna zmarł po przyjeździe do szpitala. Podejrzany zbiegł z miejsca zdarzenia. Nawet nie jesteśmy podobni. Okłamała mnie. Rany, jak późno.
No wreszcie. Łazisz do tej szkoły, a tu jesteś potrzebny. Przynieś mi szmatkę z szafy już. On przyniósł książki. Co ja mówiłam o książkach? Daj tę szmatkę i zabieraj te czytadła do piwnicy. Co tak stoisz? Zmocz szmatkę i przynieś mi. Co za skwar. Cudownie. Co to za smród? Steve, skąd to wziąłeś? Z szafy. Nasikałeś do szafy? Nie. Przegiąłeś, gnojku, zatłukę cię. Chryste, siadaj tu. Przestań krwawić. Będą zadawać pytania. Słuchaj, co im powiesz. Bawiłeś się na podwórku wózkiem sklepowym, przewróciłeś się i uderzyłeś w głowę. Rozumiesz? Powiedz coś innego, a Willie z tobą skończy. Jesteś w szpitalu. Jest cały we krwi. Chryste, pomóżcie mi. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Niech ktoś coś zrobi. Ciężki uraz głowy, mamy wstrząs mózgu. Wyjdzie z tego. Nie śpisz? Myślałam, że prześpisz cały dzień. Źle ze mną? Wszystko będzie dobrze, kochanie. Zajmiemy się tym. Ale muszę zadać ci bardzo ważne pytanie. Co się stało? Przewróciłem się. To musiał być poważny upadek. Nie bój się, Steve. Zapytam raz jeszcze. Jak to się stało? Moje biedactwo, gdzie on jest? Co mu zrobiliście? Co z nim będzie? Nie śpisz. Mój dzielny chłopiec. Co oni ci zrobili? Co im powiedziałeś? Że spadłem z wózka. Nie kłam. Cały ranek mnie wypytywali, a ty tu sobie leżałeś i paplałeś nie wiadomo co. Przykro mi, ale lekarze muszą zbadać chłopca. Byleby tylko mój mały szybko wrócił do domu. Powiedz mi, jeśli cię zaboli. W porządku? Wystarczy. Po co do tego dwóch lekarzy? Co mu robicie? Może pani zaczekać na zewnątrz? Dlaczego? Bardzo proszę. Doktor Stevens proszony na izbę przyjęć.
Steve zostanie na noc na oddziale. Słucham? Trzeba wykluczyć wstrząs mózgu. Poza tym nie sądzę, by jego obrażenia były wynikiem upadku z wózka. Stłuczenia na plecach nie pasują do tej historii. Co pan insynuuje? Powiadomiłem opiekę społeczną. I bardzo dobrze. Niech ich pan zapyta o Betty Robinson. Wychowałam 39 dzieci. Dostawałam nagrody. Potwierdzi to dr Downey. Jest tu szychą, prawda? Ordynatorem pediatrii. Proszę go zapytać, jak traktuje dzieciaki. Steve już tak ma, ciągle sobie coś robi. Zapytam. Kiedy go wypuścicie? Wykonam więcej badań i pomówię z jego kuratorką. Badajcie go ile chcecie, i tak wróci do domu ze mną. Nie dziś. Nic ci nie będzie, ale zostaniesz na noc, żeby upewnić się, że z głową wszystko w porządku. Co to za miejsce? Tu trafiają zranione dzieci, by wyzdrowieć. Jak długo tu będę? Jeszcze nie wiemy. Pani Robinson tu wróci? Pewnie wróci tu z twoimi rzeczami. No tak. Steve, ta historia o wypadku z wózkiem. Nie tak to wyglądało, prawda? W porządku, pomówimy o tym później. Odpoczywaj. Wiedzieli. Nie wierzyli w historię Betty. Mówiły o tym szepty na korytarzu i pełne empatii spojrzenia. Nie musiałem nic mówić. Siniaki na moim ciele mówiły za mnie i krzyczały: zabierzcie mnie od tych ludzi. Słyszeli prawdę mimo moich mamrotanych kłamstw. Byli mądrzy. Widzieli prawdę, a ja mogłem uniknąć gniewu Betty i pasa Williego. Te piękne odcienie błękitu i fioletu mogły mnie uwolnić. Czego to uczniowie nie zrobią, by się wymigać od zadania? Ja nie, to był żart. Najwyraźniej kiepski, skoro muszę go tłumaczyć. Jak się czujesz? Dobrze. Skąd wiedziałeś, że tu jestem? Nie przyszedłeś, więc zadzwoniłem do was. Siostra powiedziała, że tu jesteś. Uznałem, że sprawdzę, czy nic ci się nie poprzestawiało. Raczej nie. Kolejny żart, tak? Tak. Zerknąłeś już do książki? Jeszcze nie. Skoro tu trochę poleżysz, możesz nadrobić czytanie. Została w domu. Domyśliłem się i przyniosłem nową. Oddasz, jak staniesz na nogi.
Nie ma nic lepszego od otwarcia nowej książki. To jak otwarcie drzwi do nowego świata. Miałem powiedzieć coś o zapachu nowej fury, ale to brzmi lepiej. Otwórz ją. I jak? To będzie udana przejażdżka. Prawda wypowiedziana wprost zawsze ma poszarpane krawędzie. Co to znaczy? Sam mi powiesz, jak skończysz. A pan to kto? Kolejny doktor? John Sykes z programu wsparcia rozwoju. Nie mieliśmy przyjemności, ale rozmawiała pani z moją szefową, Ruby Dottin. Ach tak. Proszę ją pozdrowić. Mamy tylu wspólnych znajomych. Oczywiście. Panie Sykes, John. Więc John, co cię tu sprowadza? Ty, Betty. Kokietuje mnie pan? Mówię serio. Przyszedłem sprawdzić, czy mój najlepszy uczeń się nie obija. Nic z tych rzeczy. Szkoła jest najważniejsza. Takie mamy motto. Wspaniałe. Skąd wiedziałeś, gdzie go znaleźć? Rozmawiałem z siostrą Steve'a. Jak miło z jej strony. Wybacz, John, ale mój biedny synek miał ciężki dzień. Musi odpoczywać. Oczywiście, Betty. Rozumiem, nawet lepiej niż myślisz. Wszystko rozumiem. Steven? Przeczytaj książkę, mały. Dobrze. Wiem, że przeczytasz. Trzymaj się. Przyjdą ci zadać kilka pytań, a ty będziesz trzymać gębę na kłódkę, tak? Tak, proszę pani. Chcę, żebyś wiedział, że źle mi z tym. Nie chciałam tego. W porządku. Nie. Wiem, że bardzo chcesz dowiedzieć się czegoś o rodzicach. Może jutro, jeśli się uda, usiądziemy i porozmawiamy o nich. Powie mi pani, kim są? Może nawet do nich zadzwonimy. Chciałbyś? Mówiła pani, że tata nie żyje. Wiesz, że czasem coś wypalę, jak się gniewam. Chciałbyś porozmawiać z mamą i tatą, prawda? Jeśli zachowasz nasz sekret dla siebie, jutro do nich zadzwonimy. Głodny? Mamy piękny wieczór. Ale masz apetyt. Może chciałbyś powiedzieć coś więcej o twoim wypadku? Muszę wiedzieć, co się stało. Nie pomogę ci, jeśli nie powiesz prawdy. Muszę tam wrócić. Pani Robinson cię uderzyła?
Upadłem. Okej. Zostawmy to. A warzywa? Nie jestem głodny. Położę się. Jasne. Pójdę już. Zgasić światło? Nancy? Tak. Dziękuję. Nie ma sprawy. Steve? Steve Klakowicz? Tak. Jestem pani Holt. Jestem twoją kuratorką. Możemy chwilę porozmawiać? Jasne. Wiesz, dlaczego tu jestem? Jest pani moją kuratorką. Tak, ale nie dlatego tu jestem. Lekarze niepokoją twoje obrażenia. Mówiłem im, że upadłem. Ciężko uwierzyć, że te wszystkie siniaki powstały podczas upadku. Tym bardziej po przejrzeniu twoich akt. Tak było. Czy ktoś cię krzywdzi? Możemy cię stamtąd zabrać. Nie. Nie chciałam cię rozzłościć. Chcę ci pomóc, ale musisz mi powiedzieć, co się stało. Tyle lat nikt się mną nie interesował. A teraz jestem tak blisko odkrycia. Przewróciłem się. Zostawmy już to. Dobrze. Dam ci moją wizytówkę. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, dzwoń do mnie od razu. W porządku. Państwo Robinsonowie czekają. Dziś wracasz do domu. Teraz? Chyba że chcesz mi coś powiedzieć. Czekają na ciebie. Możesz się ubrać i wracasz do domu. Wpadnę później zobaczyć, jak sobie radzisz. Przekażę lekarzom, by wypisali Stevena. W przyszłym tygodniu ustalimy, co dalej. Bogu dzięki. Mój biedny chłopiec wraca do nas.
Co za okropne miejsce i ludzie. Mój aniołek wraca do domu. Mama się nim zajmie. Jadąc do domu, nie odezwali się do mnie ani słowem. Ja też milczałem. Kupiła moje milczenie obietnicą czegoś, na co czekałem całe życie. Rozmowę z mamą i tatą. Dotrzymałem swojej części umowy. Liczyło się tylko to, czy Betty dotrzyma swojej. W końcu w domu. Cieszysz się, Steve? Świetnie, to porozmawiamy sobie. Nie bój się, to tylko rozmowa, chodź. Powiedz mi, Stevie, co im powiedziałeś? Że spadłem z wózka. I? Nic więcej, przysięgam. Skąd mam wiedzieć, że nie kłamiesz? Bo chcę poznać mamę. No tak. Obietnica to obietnica. Tak, proszę pani. Idź, zajmij się sobą. Dobrze. Steve, a co powiemy pani z opieki społecznej? Że spadłem z wózka. Grzeczny chłopiec. Nie ma ich w domu. Spróbuję zadzwonić jutro około 10. Ale ja muszę być wtedy w szkole. Skoro nie jest to dla ciebie tak ważne, jest bardzo. Możemy z tym zaczekać, aż wrócę? Możemy. Jeśli zrezygnujesz z programu. Ale college. Życie to dokonywanie wyborów. To ten formularz, który miałam podpisać. Po zdjęciu ramy jestem durniem. Długo tu jesteś? Niedługo.
Co tu jest napisane? Niech pan spróbuje. Kalibracja urządzenia. Kalibracja urządzenia. Wszystko się zgadza. Sprężyna określa ciężar spustu, widzisz? Tu masz sprężynę, ściągasz spust i strzelasz. Coś cię martwi, Steve? Panie Sykes, John. Ten program chyba nie jest dla mnie. Ale wszystko już załatwione. Myślałem, że tego chcesz. Chcę. To znaczy... Chciałem. Przepraszam za kłopot. W porządku. Książka przeczytana? Tak. W takim razie chociaż omówimy razem książkę. Dobrze. To opowiadaj. Jest dobra, ale smutna. To recenzja, nie streszczenie. Jeszcze raz. Pewien chłopiec, Billy Bodd, jest żeglarzem i zaciąga się na statek. Tam spotyka Matta Claggarta, który początkowo jest dla niego miły, ale tylko udaje. Claggart wrabia Billiego, by ten wyszedł na buntownika. I jak to się kończy dla Billiego? Źle. Powiesili go. Dlaczego? Bo się nie bronił. Dlaczego się nie bronił? Nie potrafi. Gdy się denerwuje, jąka się i nie umie mówić. To trochę nietypowe, by zabijać bohatera swojej historii. Nie sądzisz? Co autor chciał przez to powiedzieć? Jeśli będziesz milczeć, źli ludzie cię zabiją. Zgadzam się z tym. Muszę iść. Dobrze. Gdybyś zmienił zdanie, daj znać. Wiedziałem, że ten program to najlepsza droga, by dostać się do koledżu, a szkoła to najlepszy sposób, by uciec od Robinsonów. Dziś jednak nie miało to znaczenia. Dziś nadszedł dzień, w którym znajdę dom. Otrzymam odpowiedź na wszystkie moje pytania. W końcu dowiem się, skąd pochodzę. Poznać mamę i tatę to jedyne, o co kiedykolwiek prosiłem. Do kogo zadzwoniłaś? Do babci. Można dzwonić w nieskończoność i tak nie usłyszy. I uwierzył ci?
Proszę. Mogę pomówić z panią Holt? Musicie mnie stamtąd zabrać. Zrobimy, co możemy. Problem polega na tym, że to twoi prawni opiekunowie. Nie rozumiem. Może to potrwać, ale wyrwiemy cię stamtąd. Będziesz musiał złożyć wniosek przeciwko nim. Wniosek? Formularz potrzebny, by złożyć skargę na Robinsonów. Musisz opisać, co dzieje się w domu. I będę wolny? Zostanie wszczęte dochodzenie. Ustalimy wszystkie fakty i tak, będziesz wolny. Niestety, wypełniając formularz, musisz dokładnie opisać, co tam się dzieje. A Robinsonowie dowiedzą się, że składasz na nich skargę. Nie rozumiem. Jeśli to złożę, dowiedzą się, że to ja? Oni mnie zabiją. Nie, Steve. Więcej cię nie skrzywdzą. Gdy tylko ich zgłosisz, jeśli cokolwiek ci się stanie, dobierzemy się do nich. Dzwoniła kuratorka. Chłopcze, miło było poznać. Tu pani Holt. Obecnie jestem poza biurem. Proszę zostawić wiadomość. Pani Holt, tu Steve Klakowicz. Proszę mnie stąd zabrać. Oni mnie zabiją. Błagam. Ty mały gnojku.
Nie zostaw śladów. Zabiję cię. Nie zniosę tego dłużej. Sam to załatwię. Mówiłam nie przebijać dolara. Co tam robisz? Chyba masz co robić. Kosz jest pełny, pomyślałem, że wyniosę śmieci. Idź, będę patrzeć. Ale pośpiesz się, oglądam program. Muszę widzieć się z panią Holt. Pani Holt jest chora. Proszę. Połączę się z panem Sylwia. Nazwisko? Steve. Steve Klakowicz. Pani Robinson? Tu Mike Sylwia z opieki społecznej. Steve uciekł. Wcale nie. Jest tu ze mną, poważnie pobity. Zdemolował dom, zniszczył mój zabytkowy kredens i swoje urodzinowe prezenty. Steve mówi, że nigdy nic od was nie dostał, to prawda? Macie na to dodatkowy fundusz. Kłamie. Przyjęłam pod dach 39 dzieci. Więc jeśli zjawię się tam w ciągu 10 minut, pokaże mi pani te wszystkie prezenty i tę zniszczoną komodę? Steve ma prawo wnieść oskarżenie przeciwko pani i Reggiemu, ale nie chce tego robić. Chce tylko zabrać swoje rzeczy i wynieść się stamtąd. Załatwmy to więc od razu. Zgoda. I tak go nie chcieliśmy. To wy nie zasługujecie na niego. Macie dwa wyjścia. Przyjeżdżam ze Steve'em, zabieramy jego rzeczy, a pani podpisuje papiery i zrzeka się opieki nad nim lub dzwonię na policję i oboje idziecie siedzieć. Dobrze. Będziemy za pół godziny. Proszę przygotować jego rzeczy. My do pani Robinson. Są tam. Proszę to podpisać i kończymy tę sprawę. Dlaczego nie zaczekałeś, aż wrócę? Żeby dalej kłamali, a pan znowu mnie pobił? Nikt tu nikogo nie bije. Naprawdę? Proszę na mnie spojrzeć. To koniec. Więc jesteś już mężczyzną. Zawsze nim byłem, ale pan tego nie widział. To bezcelowe. Steve, idź po swoje rzeczy, wychodzimy. Nie wyjdzie stąd, dopóki nie odda za to, co zepsuł. Rozmawialiśmy o tym. Mieli państwo nie utrudniać sprawy. I tak nie dali mi nic wartościowego. Wezmę tylko książki.
No chodź. Wyłaź. Nie boję się ciebie. No dalej, chodź. Tchórz. Gotowy? Tak. Wynoś się. I tak nigdy cię nie chcieliśmy. Mogliśmy cię adoptować już dawno, ale cię nie chcieliśmy. Nikt nie chce. Nawet twoi rodzice. Nic dobrego z ciebie nie będzie. Nie jest już pani w stanie mnie zranić. Chodźmy stąd, Steve. Bóg się wami zajmie. Wszystko ok? Lepiej niż kiedykolwiek. No dobrze. Teraz musimy znaleźć ci jakiś dom. Rozumiem. Naprawdę, dziękuję. Gdyby coś się zmieniło, ma pani mój numer. Nie da rady? Dzięki za fatygę. Jasne, rozumiem. Nie, dziękuję. W razie czego proszę dzwonić. Cóż, jest piątek wieczór. Masz jakichś krewnych, znajomych, u których mógłbyś się zatrzymać, zanim znajdziemy coś na stałe? Jest jedna osoba. Nauczyciel z programu wsparcia, pan John Sykes. John Sykes. Jesteś głodny? Zrobiłem dużo. Nie, dzięki. Smakuje lepiej niż wygląda. Robi się późno. Żona mnie zabije. Wypełnij proszę te papiery dotyczące tymczasowej opieki. Chodźmy do mojego biura. Chcę też ustalić kilka kwestii. Masz jakieś pytania? Zaraz wracamy. Będę leciał, Steve. Odezwę się w poniedziałek i znajdziemy ci coś stałego. Gdzie moje rzeczy? Chyba jestem zmęczony. Dzięki, Mike. Widzimy się w poniedziałek. Musi gdzieś tu być. To łóżko chyba pamięta wojnę secesyjną, John. I te z Indianami. Wybacz, mały. Rzadko miewam gości. Jutro zorganizujemy ci coś lepszego. Jest świetnie, John, dzięki. Cieszę się, że tu jestem. Ja również. Chodź, wypróbujemy to łóżko. Połóż się. To też z czasów wojny. Proszę. Jest idealnie. Dobranoc.
Pierwszej nocy na wolności wcale nie spałem. Księżyc oświetlał świat za oknem, a ja godzinami stałem i podziwiałem go. Po raz pierwszy mogłem być sam ze swoimi myślami. Był to dla mnie nowy świat, w którym pojawiła się nadzieja, ale też wiele pytań bez odpowiedzi. Pytań na temat rodziny, której nigdy nie znałem. Czas poszukać odpowiedzi. Mama nazywała się Mary Ann. Pobudka śpiochu. Myślałem o śniadaniu dla nas. Jest taka knajpka z goframi. Wszystko w porządku? John? Mama miała na imię Mary Ann. Ona nie żyje. Już dobrze. Pamiętasz, co ci obiecałem? Wszystko będzie dobrze. I było. Pomimo usilnych starań Mike'a i pani Holt, weekend zamienił się w tydzień, a tydzień w 2. Po kilku tygodniach John zaproponował mi, żebym został u niego na stałe i skończył szkołę średnią. Opieka społeczna przystała na to. Pogodziłem się ze śmiercią matki. Cieszyłem się, że miałem tych kilka stron. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego mnie opuściła. Zdjęcie znacznie różniło się od tego, co sobie wyobrażałem. Nie była to pozbawiona uczuć matka, która mnie opuściła, a raczej kobieta, która padła ofiarą przemocy ze strony mężczyzn i która ostatecznie przegrała walkę z alkoholizmem. Zmarła nieco ponad 3 lata po tym, jak trafiłem do pierwszej rodziny zastępczej. Choć moje marzenie o matce zniknęło, wciąż żyłem nadzieją, że dowiem się, kto jest moim biologicznym ojcem, choć teraz to John pełnił tę rolę. Nigdy wcześniej nie byłem kochany bezwarunkowo. Miałem nie tylko wsparcie Johna, ale także jego rodziców, którzy nalegali, bym nazywał ich dziadkami. Pani Holt i Mike Silva nadal mnie doglądali, ale teraz nie chodziło o moje bezpieczeństwo, a raczej o sprawdzenie, jak sobie radzę w szkole. Z pomocą Johna i pani Dottin ukończyłem ich program i zostałem przyjęty do Boston College z pełnym stypendium. Jednak pomimo tych wszystkich dobrych rzeczy, wciąż myślałem o mojej rodzinie, zwłaszcza podczas moich częstych i samotnych przejażdżek rowerowych. Najchętniej odwiedzałem Buttonwood Park. Podczas przejażdżek myślałem o małym chłopcu, którym kiedyś byłem, i mężczyzną, którym starałem się zostać. Siedziałem w swoim sanktuarium, słuchając wiatru i wpatrując się w jezioro, którego pochodzenie wydawało mi się tak tajemnicze jak moje własne.
Cierpiałem, licząc, że pewnego dnia moja rodzina przyjdzie i mnie uratuje, co nigdy się nie wydarzyło. Choć moje życie się zmieniło, wciąż chciałem poznać swoją historię. Wody jeziora zdawały się mówić: to twoje przeznaczenie, przeżyłeś. Masz teraz siebie i to musi wystarczyć. Ale tak nie było. Została tylko jedna rzecz do zrobienia. Przyniosłabyś mi te akta? Dzięki. Steve? Mike? Jak tam, mały? Wszystko dobrze? Tak. Możemy pogadać? Pewnie. Wiadomo, kto jest moim ojcem? Wiesz, że nie mogę z tobą o tym mówić. Ale ja mam prawo wiedzieć. Gdyby go znaleźli, wydział dawno by go namierzył, by ustalić kwestię opieki. Czyli nie. Bardziej konkretną odpowiedź dałoby badanie krwi lub oświadczenie matki, ale ona nie żyje. Z prawnego punktu widzenia jesteś zbyt młody, bym mógł odpowiedzieć na te pytania. Mogę stracić pracę. Rozumiesz? Tak. Ale jeśli było dochodzenie, będzie to w aktach. Nie będzie to rozstrzygające, ale będzie tam lista osób, z którymi rozmawiali, numery telefonów, osoby, które znały twojego ojca. Chcesz coś do picia? Idę na dół po kole. Chcesz też? Poproszę. I dokumenty będą na biurku, jak wrócę? Jasne. Dzięki, Mike. Za kole? Nie ma sprawy. Mówiła prawdę. Jerry? Jerry? Jestem Steve. Wiem. Jest w środku. Daj jej trochę czasu. Wciąż nie mogę uwierzyć. Wyglądasz jak on. Mam pani oczy. Twój dziadek był kabowerdeńczykiem. Jaki był tata? Poza tym, że miał się za niezniszczalnego? Miał kiepską reputację, ale dla mnie był po prostu moim psotnym, młodszym bratem. Kochałam go. Mama też. Miała 13 dzieci. Nasz starszy brat zmarł, gdy miał 8 lat.
Wiele przeszliśmy. Młodsze dzieci trafiały do sierocińca i dorastały w rodzinach zastępczych. Tata odszedł po pożarze. Mama zmarła w wieku 39 lat. A Kenny poświęcił się boksowi. Ale za bardzo wciągnęła go ulica. Oprócz marihuany, dealowania i ćpania heroiny, okradał dealerów. Powiedział mi, że próbuje to rzucić, ale to trudne. Nie dało się do niego dotrzeć. Kiedy już coś postanowił, nic nie mogło go powstrzymać. W środku nocy dostałam telefon ze szpitala z pytaniem, czy znam Kenny'ego Pembertona. Zadzwonili do mnie, bo tylko mój numer miał w portfelu. Kiedy tam dotarłam, już nie żył. Przykryli go prześcieradłem, z wyjątkiem twarzy. Widziałam bandanę, którą miał na głowie. Kiedy na niego spojrzałam, osunęłam się na ziemię. Nie musi pani o tym mówić. Musisz znać prawdę. Byłeś na jego grobie? Nie. Nawet nie wiem, gdzie leży. Meni cię zaprowadzi. Ja posiedzę tu chwilę. Dziękuję. Do końca prosto w tamtym rzędzie. Poczekam tutaj. Panie Gomez, kiedy po raz pierwszy zjawiłem się u was, co powiedział pan Gary? Powiedziałem jej, żeby usiadła, bo syn Kenny'ego czeka na ulicy. Poświęciłem lata na poszukiwania biologicznej rodziny. Odnalazłem 3 braci i siostrę, ciocie, wujków i babcie. Staliśmy się sobie bliscy. Lecz kiedy patrzę wstecz, uświadamiam sobie, że już miałem rodzinę. John, pani Dottin, Mike, pani Levin. Oni byli moją rodziną, bo chcieli nią być i będę im za to dozgonnie wdzięczny. Nie chciałbym ponownie przeżyć tego wszystkiego, ale też nic bym nie zmienił. Hej,
Wszystko dobrze, tato? Teraz tak. Steve Pemberton ukończył Boston College. Poślubił miłość swojego życia, Tonię Bash. Mają 3 pięknych dzieci. Steve jest przedsiębiorcą, pisarzem i filantropem. Steve i Tonia prowadzą fundację, która pomaga młodym dorosłym z rodzin zastępczych w osiągnięciu sukcesu. Był czas, że trzeba było walczyć i ta walka nadal we mnie trwa. Gdy miałem 1,5 roku, zapowiedziano mi, że nie mam żadnych szans. To był mój przeciwnik, którego chciałem pokonać na tyle skutecznie, by przyszłe pokolenia Pembertonów nie musiały się już z nim mierzyć. I zakończyłem to. Odnalazłem tę siłę i wy też ją macie. Tekst polski Aleksandra Urbańczyk. Czytał Maciej Więckowski.